Z Hanoi wyruszyliśmy do Halong. Wykupiliśmy zorganizowaną wycieczkę, za którą zapłaciliśmy $120 od osoby. W tej cenie mieścił się nocleg na łodzi, 4 posiłki i wszystkie atrakcje. Ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że za tymi majestatycznymi skałami kryje się tak trudna historia. Ogłaszam, że na naszych egzotycznych wakacjach panuje ziom. Wzdłuż wybrzeża znajduje się dużo hoteli, które zaczęto budować wiele lat temu i nigdy ich nie dokończono. Jednym z powodów bankructwa inwestorów była pandemia i całkowite zatrzymanie turystyki na kilka lat. Halong dzisiaj wygląda jak miasto duchów. Ciao. Dotarliśmy na pokład i idziemy do naszej kajuty. Mamy numer 106. Wow. Ale fajnie. Jak to jest pięknie. Mamy balkon. Z zachwycającymi widokami. Nie spodziewałam się takich warunków. Na naszym statku odbywa się kurs gotowania. Można pójść na masaż, a wieczorem ma być tutaj karaoke. A sąsiedzi mają zjeżdżalnię. Marzyliśmy o pięknej, słonecznej pogodzie, ale mamy tajemniczą i mglistą. Na dworze jest 13 stopni, a ta pani płynie za nami od godziny i po raz kolejny okrąża naszą łódkę. Cheers! Ten obraz nie dawał mi spokoju.
Więc zaczęłam czytać. Wśród setek wysp archipelagu od pokoleń mieszkali ludzie. Żyli w malutkich domkach zbudowanych na wodzie. Znajdowało się tu kilka pływających wiosek. Na obszarze ponad 1500 km² żyło kilka tysięcy ludzi. Rodzili się na wodzie, tu żyli i umierali. Byli nierozerwalnie połączeni z morzem. Do czasu. W 1994 roku po raz pierwszy Zatoka Halong została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Już w 1999 roku UNESCO wydaje decyzję, w której zapisuje: kluczowe kwestie rozwojowe, które będą miały wpływ na przyszłe zarządzanie obszarem Światowego Dziedzictwa Zatoki Halong oraz możliwe sposoby ich łagodzenia obejmują między innymi społeczności rybackie zamieszkujące tzw. pływające wioski, znajdujące się bezpośrednio na terenie obszaru Światowego Dziedzictwa. Moment. Zatoka ta była zamieszkana przez ludzi od stuleci. Badania historyczne wykazały obecność ludzi prehistorycznych na tym obszarze już dziesiątki tysięcy lat temu. Ale w 1999 roku podjęto już pierwsze kroki w celu wysiedlenia lokalnej ludności z tego obszaru. Jakie były główne oficjalne powody? Poprawa jakości życia lokalnych mieszkańców oraz ochrona środowiska Zatoki Halong. Rozpoczęto przesiedlenia. Miasto Halong zobowiązało się do przesiedlenia wszystkich domów na wodzie w Zatoce Halong przed 30 czerwca 2014 roku, aby przyczynić się do ochrony Światowego Dziedzictwa Przyrody. Aby Zatoka Halong pozostała na zawsze zielona. Prowincja wdrożyła szereg pionierskich i przełomowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. Obejmują one m.in. przesiedlenie gospodarstw domowych z wiosek rybackich z zatoki przy jednoczesnym zagwarantowaniu zabezpieczenia socjalnego i świadczeń dla mieszkańców. Kolejne 164 gospodarstwa domowe zostaną przesiedlone. Turyści nie będą już narażeni na widok codziennych odpadów z wioski. Artykuły w internecie opisywały skrajnie różne reakcje lokalnych mieszkańców na przesiedlenia. Niektórzy wyrażali wdzięczność. Moje dzieci nie będą musiały już siedzieć na tarasie pływającego domku i moczyć swoich nóg w wodzie w swoim wolnym czasie. I będą miały lepszą edukację na lądzie. Natomiast inne relacje były wstrząsające. Odkąd 55-letni Nguyen z rodziną musieli rok temu opuścić swoją łódkę, szmaragdowy kolor morza i jego słony zapach wraca do niego każdej nocy. Przez 50 lat życia na morzu Vin nigdy nie zamykał drzwi do swojego domu. Teraz, kiedy mieszka na lądzie, cały czas zostawia je otwarte i nie chce tego zmieniać. Rodzina Vina żyła na morzu od pokoleń. Urodzili się i dorastali w pływającej wiosce. Morze było jego domem i nigdy nie przyszło mu przez myśl, żeby je opuścić. Bez względu na wszystko. Morze jest dla mnie tym, czym dla ryb woda. Wychowałem się razem z moimi braćmi, z rybami z tego morza. Mam nie dające się wytłumaczyć duchowe połączenie z morzem. Rodzina Vina została przesiedlona razem z 300 innymi. Jak napisane jest dalej w artykule, celem przesiedlenia było zmniejszenie zanieczyszczeń związane z nadmierną eksploatacją zasobów rybnych i jednoczesna poprawa bytu rybaków. Zagubiona w emocjach przesiedlonej ludności zaczęłam research i natrafiłam na film dokumentalny Duka No Nyopa, który poświęcił kilka lat życia, żeby udokumentować historię tych ludzi. I napisałam do niego. No i po 16 długich minutach odpisał mi. Niestety nie miał czasu na wywiad, bo jest w trakcie zdjęć do kolejnego filmu, ale wyraził zgodę na dołączenie do tego materiału zwiastunu swojego dokumentu. Tất cả một động vật hay là một con người
phải có đất và nước thì mới sống được. Chị ở đây 40 mấy năm rồi. Bám biển suốt từ lúc bố mẹ đẻ ra đến bây giờ. Excuse me, wanna buy something? Buy beer không? Nhà Cường Lưu là một bè đấy. Hình thành ra các nhà bè nó nhiều quá, đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường. Cho nên là chính vì đấy là toàn bộ làng chài sau này là phải di chuyển. Thì trước hết là nó vẫn phải ở nhà. Khi mà nhà nước đã tiếp nhận nhà bè rồi thì cái nhà không được ở và sinh hoạt ở tại trên nhà bè đấy. Nhận nhà xong sau làm thủ tục phân chia di sản để nhận tiền xong. Cái chỗ này mà cho người ta dân làng lên bờ là phải sống công bằng cho mọi người. Chú là chú đẹp, chú là chú ra, chú không ra đâu từ đấy biết. Można pomyśleć, to działo się tyle lat temu. Otóż w 2023 roku kolejna część archipelagu została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i rozpoczęły się kolejne przesiedlenia. Obecnie realizowany jest duży program przesiedleń. Przesiedlenia mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Chwila. Na ten obszar rocznie przyjeżdża kilka milionów turystów, a środowisku przeszkadza garstka ludzi. I jeszcze taka ciekawostka. Z części domów zabranych lokalnej ludności zrobiono muzeum dla turystów. W internecie pojawiła się kolejna masa artykułów, które brzmią mniej więcej tak. Zbudowano pływające Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego dla turystów. Domy te stworzyły wyjątkowe doświadczenie turystyczne, odtwarzając dziedzictwo kulturowe dawnych społeczności rybackich oraz oferując turystom angażujące i interesujące przeżycia. I dalej. Potrzebne jest pilne działanie. Pływające domki zmagają się z poważnymi erozjami. Niektóre budowle zapadają się do morza. I zdjęcie. Niektórzy mieszkańcy wyrazili nadzieję na powrót do swojego dawnego życia na wodzie, po latach przesiedlenia na stały ląd, gdzie mieli trudności ze znalezieniem pracy. Here in Chabao area, we have about 2,000 people live here, but nowadays the government try to send them to the main city to help them have a better life there, and they have the education and happy to live free there. They try to help them have the better life in the main city. Live on the boat fishing boat and floating village here, same like that. Yeah, and the boat fishing boat you can look over here is like that. I wanted to ask you how long these people lived on this island How long? before? Before, very good long time. Yes, about we can counting by thousand. Yes. Why government wanted to remove these people from this area? That's because Yeah, I wanted to ask why government wanted these people to be removed. yeah, because in the island we not enough everything. Yes,
Maybe you want buy something, you want something, you need come back on your land, because in your land we can buy something very easy. Yeah. So somebody they don't like live in the island, so they come back on the land, live it. Polish. Everybody please moving to third floor on restaurant to have the meal. Everybody please moving to third floor on restaurant to have the meal. Dania są ciekawe, ale wszystko jest słodkie. Tak jak ja. Dale, Tommy. Bien, Tommy. Tommy, dale, viejo. Bien, bien. Bien, Tommy. Hace eso, mira, mueve la calle como la mueve. Nasz statek zaczyna imprezować. Już też sztywno, bo sam głośnik imprezuje, ale próbują rozkręcić tutaj bibę. Nie wiem, czy imprezę udało się rozkręcić, bo przy mikrofonie są 3 osoby. A resztka to pustka. Noc w kajucie jest bardzo przyjemna. Słychać, jak fale obijają się o łódkę. Jest cicho. Dzień dobry, jest 6:15. Idziemy na śniadanko. Ruszymy na wycieczkę. Hello. Hello. Płyniemy do jaskini, która odsłania się tylko jak jest odpływ. Thank you so much.
come back. Thank you. Yes. How about the sheep? Na statku nie da się kupić wody, można kupić tylko wino, kolę, słodkie napoje, alkohol i nie ma baniaków z wodą. Dostaliśmy tylko do pokoju 2 małe szklane butelki, które przygotowywaliśmy w czajniku, żeby, bo nie wiemy skąd jest ta woda i ta woda nam się skończyła. I poszłam do pani i zapytałam się, czy moglibyśmy dostać jeszcze jedną wodę, żeby się napić. Herbaty nie mamy jak sobie tutaj kupić. I pani mi powiedziała, że tych butelek z wodą oni nie napełniają, to nie jest wliczone w cenę rejsu, więc nie dostanę wody. I jakiś pan z obsługi w tajemnicy dał mi butelkę wody do pokoju, kazał mi ją włożyć pod bluzę i ją przetransportować. Taka ciekawostka. Herbata z kradzionej wody. Smacznego! Ukrywamy się. To jest zimno w naszej kajucie. Thank you so much. Thank you. Thank you. Czekamy na autobus i wracamy z powrotem do Hanoi. Teraz jest 13 stopni tutaj. Bạn ơi. Thank you very much. See you. Everything's okay. Chyba nas troszeczkę przewiało. Tak mi się wydaje. Dostałam rumieńców. Mam bardzo mieszane uczucia co do tej części naszej podróży.